Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Topka PC. Szczególnie chciałbym przywitać i pozdrowić wszystkie nowe osoby, które postanowiły zasubskrybować mój kanał. Dziękuję, mam nadzieję, że nie będziecie się tutaj nudzić. Jestem już po urlopie i powoli wracam do pracy, dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was nowy materiał. Ten film różni się trochę od moich wcześniejszej produkcji, ale mam nadzieję, że taka odmiana przypadnie Wam do gustu. Na przebitkach, które teraz widzicie, prezentuję Wam komputer, który sam zaprojektowałem i złożyłem. Być może pamiętacie, że zestaw ten zbudowałem na platformie AM4, która zadebiutowała w 2017 roku, natomiast procesor z serii Ryzen 5000, dokładnie Ryzen 5950X, pojawił się dopiero w 2020 roku. Sam zestaw nie wyróżniałby się niczym szczególnym, gdyby nie zastosowany sposób chłodzenia. Dodatkowo, poza samą platformą, zdecydowałem się umieścić w obudowie najnowszą w tej chwili konsumencką kartę graficzną RTX 5090 wyposażoną w aż 32 GB pamięci VRAM. Ten dłuższy wstęp przygotowałem dlatego, że część z Was pytała mnie, jak starsza już platforma poradzi sobie z obsługą tak wydajnej karty graficznej. Postanowiłem więc sprawdzić to w praktyce, przetestowałem mój komputer pod tym kątem i przygotowałem kilka różnych pomiarów, które mam nadzieję odpowiedzą na Wasze pytania. Na początku chciałbym Wam pokazać coś, co szczególnie zwróciło moją uwagę. Jestem przekonany, że wielu z Was mających dobrze chłodzone procesory próbowało już nieraz poprawić ich wydajność, czy to poprzez overclocking, czy też undervolting. Oczywiście sam też próbowałem swoich sił. Sięgnąłem po informacje z Reddita oraz, jak pewnie większość z Was, z YouTube'a. Z taką wiedzą zacząłem eksperymentować, zmieniając ustawienia w BIOSie mojej płyty głównej. To zadanie bywa dość trudne i żmudne, bo wymaga ciągłych zmian oraz testów stabilności. Można się szybko zniechęcić, zwłaszcza jeśli ktoś nie ma do tego wystarczającej cierpliwości. To po pierwsze, a po drugie, nie każdy chce grzebać ciągle w BIOSie płyty głównej. Wtedy natrafiłem na program, który posiadaczom procesorów AMD z pewnością jest dobrze znany. Mam tutaj na myśli program Ryzen Master. W tym momencie widzicie przyspieszony test w programie Cinebench R23. Komputer działa tutaj z włączonym profilem XMP dla pamięci RAM, ale bez aktywnego Precision Boost Overdrive. I od razu tutaj nadmienię, że Precision Boost Overdrive rozszerza możliwości, pozwalając procesorowi przekraczać standardowe limity ustalone fabrycznie przez AMD. I mamy tutaj na myśli np. limit mocy, prądu i temperatury. Dzięki temu procesor może pracować z wyższymi zegarami przez dłuższy czas, co w praktyce daje większą wydajność, ale też zwiększa pobór prądu i temperatury. Specjalnie podczas tego testu umieściłem informację o poborze mocy przez procesor. Jak widzicie, procesor podczas testu pobiera około 130 W mocy, a jego temperatura wynosi około 54 stopni Celsjusza. Mamy już wynik, jak widzicie mamy trochę powyżej 24 000 punktów i jesteśmy wyżej niż starszy 16-rdzeniowy Threadripper 1950X. Przy pierwszym uruchomieniu programu musimy zaakceptować ostrzeżenia dotyczące ryzyka, jakie wiążą się z jego używaniem. Nieumiejętne podkręcanie może bowiem prowadzić do niestabilności systemu, a w skrajnych przypadkach nawet do uszkodzenia sprzętu. Tutaj widzicie interfejs w trybie zaawansowanym, ale ja skupię się na interfejsie w trybie podstawowym. W tym trybie dostępne są opcje, które na tę chwilę najbardziej mnie interesują. Znajdziemy tu m.in. tryb automatyczny pozwalający wybrać sposób podkręcania komputera. Zdecydowałem się na opcję Automatic Overclocking w sekcji Control Mode, a jako metodę podkręcania wybrałem tryb Wszystkie rdzenie. Po kliknięciu Start Optimizing program rozpoczyna testowanie każdego rdzenia osobno, sprawdzając różne wartości napięć oraz taktowania. Postęp można na bieżąco obserwować w lewej części interfejsu w sekcji Temperatura, CPU Clock Speed oraz CPU Voltage. Cały proces jest dość czasochłonny, w moim przypadku trwało to około 1,5 godziny. Ale po co w ogóle robić ten overclocking? Z jednej strony overclocking możemy zrobić, jeśli chcemy mieć większą wydajność naszego komputera. Możemy także zaoszczędzić trochę pieniędzy, bo tańszy procesor czy karta graficzna po podkręceniu może dorównać lub zbliżyć się do droższego modelu. Niestety overclocking wiąże się także z większym poborem energii i wyższymi temperaturami podzespołów. Zbliżamy się do końca testu, a ja ubiegając to, co się wydarzy, już powiem, że uzyskaliśmy ponad 28 000 punktów. Jest na pewno lepiej, ale sukces został okupiony zwiększonym poborem mocy na poziomie 260 W oraz podwyższoną temperaturą procesora, która sięgnęła aż 88 stopni Celsjusza. Jesteśmy teraz w kolejnej sekcji mojego filmu, która trochę powinna pokazać Wam, do czego wykorzystuję moc mojego komputera. Na ekranie możecie teraz zobaczyć coś, co od zawsze mnie fascynowało. Już jako dziecko, kiedy po raz pierwszy obejrzałem filmy z efektami specjalnymi, marzyłem o tym, by samemu je tworzyć.
Dziś określa się je mianem CGI. Widzicie teraz krótki film, który nakręciłem swoim telefonem. Dziś tworzenie efektów filmowych jest znacznie łatwiejsze, ale kiedyś dla pasjonata, który marzył o własnych efektach, było to niemal nieosiągalne. Brakowało funduszy na sprzęt do nagrywania wideo, a domowe komputery takie jak Commodore 64 czy Atari nie dawały żadnych realnych możliwości eksperymentowania z efektami specjalnymi. Tymczasem filmy, które w tamtych czasach zachwycały efektami, takie jak Kosiarz Umysłów, Terminator 2 czy Star Wars Imperium kontratakuje, powstawały w dużych wytwórniach wykorzystujących komputery i oprogramowanie firm takich jak Silicon Graphics. Teraz szybko opowiem Wam, co dzieje się na ekranie. Nakręciłem krótki film, który przed chwilą widzieliście. Dla programu do grafiki 3D taki film jest płaski jak kartka papieru. Aby wprowadzić efekt, na przykład dodać obiekt wyrenderowany w programie takim jak Blender, musimy w tym filmie odnaleźć trzeci wymiar, czyli głębokość. Jest wiele sposobów, aby to osiągnąć. Jednym z nich jest program, który widzicie właśnie w akcji. Program CallMap i GLOMAP, który przed chwilą przetworzył mój film, potrafi wykonać analizę serii zdjęć lub klatek wideo. Wykrywa w nich punkty charakterystyczne, np. rogi i krawędzie, a później śledzi te punkty w kolejnych obrazach, aby określić pozycję kamery i strukturę sceny. Tak przetworzony film możemy zaimportować do programu do tworzenia grafiki 3D, jak np. Blender. Kiedy oznaczymy płaszczyzny w filmie, łatwo możemy określić, gdzie znajduje się podłoga. Co ważniejsze, w widoku trójwymiarowym wiemy, jak umieścić wirtualny obiekt, tak aby idealnie pokrywał się z rzeczywistą powierzchnią podłogi w naszym filmie. Jak widać, wszystkie efekty opierają się na subtelnym zbiegu iluzji. Odpowiednie manipulowanie kamerą w programie 3D pozwala stworzyć wrażenie, że obiekt pozostaje nieruchomy względem wybranej płaszczyzny. I właśnie w tym tkwi cała sztuka. Sprawienie, by wyrenderowany obiekt naprawdę wyglądał tak, jakby był częścią nagrania, to złożony proces wymagający doboru odpowiednich tekstur, oświetlenia i wielu innych detali. Jednak dziś mamy możliwości, by osiągnąć ten efekt. Wszystko zależy od czasu, jaki w to włożymy oraz od naszych umiejętności. W tym momencie w Blenderze staram się ustawić tzw. łapacz cienia, tak aby idealnie pokrywał się z linią podłogi. Za chwilę dodam pudełko, które w moim filmie będzie stało właśnie na tej podłodze. Padające światło z prawdziwego okna stworzy cień, dzięki czemu wirtualny obiekt będzie wyglądał znacznie bardziej realistycznie. Za chwilę zobaczycie krótki rendering, czyli nałożenie grafiki 3D na film klatka po klatce i oczywiście już cały film z bardzo prostym efektem. Efekt końcowy, który za chwilę zobaczycie, mój komputer renderował około 2 godzin. Mówię tutaj o wstępnym rozłożeniu filmu na poszczególne klatki przez program CallMap i GLOMAP oraz rendering sceny w programie Blender. I tak to wygląda. Dobrze, przechodzimy teraz do następnego punktu tego filmu, czyli czas na test Furmark. Od czasu do czasu pojawiają się doniesienia, że w kartach serii RTX 4000 oraz 5000 dochodzi do stopienia lub spalenia wtyczki zasilającej. Dlatego w swojej karcie RTX 5090 zamontowałem prosty czujnik temperatury z wyświetlaczem, który pozwala mi na bieżąco monitorować temperaturę złącza. Test syntetyczny Furmark to program, który potrafi wyjątkowo mocno obciążyć kartę graficzną. Co ważne, intensywnie testuje on złącze zasilania, które podczas takiego obciążenia pobiera maksymalną moc przewidzianą dla danego standardu. W tej chwili możecie zobaczyć uruchomiony test w programie Furmark, który potrwa nieco 15 minut. Dodatkowo nagrałem ujęcia przedstawiające odczyty z czujników temperatury cieczy w układzie chłodzenia oraz samej wtyczki zasilającej kartę graficzną w standardzie 12V 2x6. Zobaczymy, do jakiej temperatury nagrzeje się złącze podczas testu. Aby nie tracić Waszego czasu, test oczywiście przyspieszyłem. Warto dodać, że moja karta graficzna jest połączona ze slotem PCI płyty głównej za pomocą Razera. Złącze zasilające kartę graficzną znajduje się centralnie nad dolną sekcją wentylatorów 3x120 mm, które zasysają powietrze przez dolną chłodnicę 360 mm i kierują je ku górze obudowy. A tam dwa wentylatory 140 mm odprowadzają ciepłe powietrze na zewnątrz. Takie umiejscowienie złącza zasilającego kartę graficzną może mieć wpływ na nieco łagodniejsze temperatury. Jednak jak widać na nagraniu, temperatura wtyczki nadal systematycznie rośnie.
Odnośnie testu warto dodać, że został on przeprowadzony w rozdzielczości 3840 na 2089 punktów. Podczas testu rdzeń GPU osiąga częstotliwość około 2310 MHz. Widzimy także, że blok wodny utrzymuje temperaturę rdzenia GPU na poziomie około 60 stopni Celsjusza, a pamięci VRAM usytuowanej na backplate karty graficznej w okolicach 64 stopni Celsjusza. Uważam, że są to bardzo dobre wartości jak na tak wymagający test. Tutaj dodatkowo macie wgląd na inne parametry komputera, które można odczytać z programu Hardware Info. Jak widzicie, wtyczka zasilająca podczas tego testu nagrzała się do lekko ponad 50 stopni Celsjusza. Myślę, że nie jest źle, ale pojawia się u mnie pytanie, co by się stało, gdyby ten test trwał na przykład 1 godzinę. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak zachowuje się moja karta graficzna podczas tego testu. W sieci często można spotkać się z tematem piszczących cewek, zobaczcie, jak wygląda to w moim przypadku. Ten słyszalny wysoki szum to dźwięk mojego notebooka Core i5, który ledwo zipie, nagrywając przechwytywany obraz na monitorze. Teraz zapraszam Was na kolejne testy w programie 3D Mark. Od zawsze towarzyszył mi on przy sprawdzeniu wydajności moich poprzednich komputerów, dlatego również teraz postanowiłem z niego skorzystać. Testy, które przeprowadzę, postaram się skrócić do najistotniejszych fragmentów, zrealizuję je w rozdzielczości 2K oraz 4K. Posiadam pełną wersję benchmarku, jednak pokażę także te testy, które dostępne są dla wszystkich użytkowników. Mam tu na myśli wersję demo programu. Mam jeszcze kilka informacji dotyczących samego testu. Po zakończeniu każdego z nich pokażę Wam statystyki oraz uzyskany wynik punktowy. Kolejność przeprowadzanych testów będzie następująca. Jako pierwszy zobaczycie test Time Spy, później Speedway, Steel Nomad oraz test NVIDIA sprawdzający funkcję DLSS. W tym momencie mój komentarz jest zbędny, dlatego do usłyszenia po testach.
Przygotowałem dla Was kilka gier, w których pokażę Wam wydajność mojego komputera. Na początek Indiana Jones and the Great Circle, testowany w rozdzielczości 4K. Podobnie jak w przypadku tej produkcji, tak i w kolejnych grach, na początku każdego materiału przedstawię Wam ustawienia wyświetlania obrazu, aby można było je łatwo odtworzyć u Was na komputerach. Na ekranie zobaczycie również podgląd zużycia energii całego komputera bez monitora. Każdy test uruchamiam w tym samym miejscu, aby zachować maksymalną powtarzalność. Dodatkowo w jednym z kolejnych pomiarów pokażę Wam, jak zmienia się zużycie energii przy korzystaniu z funkcji generowania klatek za pomocą AI. Sprawdzę, czy korzystanie z generatora klatek przyczynia się do oszczędności energii przy zwiększeniu płynności w grze. Otrzymacie także podgląd z programu CapFrame X z innymi parametrami pracy komputera. Miłego oglądania i do usłyszenia. Co to za dźwięk? Teraz na ekranie dzieje się naprawdę sporo. Widzicie wiele odczytów zmiennika mocy, z których każdy został opisany odpowiednimi ustawieniami pomiaru. Mam nadzieję, że ten test pomoże Wam wyciągnąć własne wnioski na temat działania generatora klatek. Ogólnie rzecz biorąc, technologia ta nie cieszy się najlepszą opinią, jednak niewątpliwie wpływa na oszczędność energii. Dzięki niej karty graficzne Nvidia, AMD czy Intel mogą zostać częściowo odciążone, co przekłada się również na niższe temperatury GPU. Z moich obserwacji wynika, że tylko generator klatek w trybie razy 2 realnie zmniejsza zużycie energii karty graficznej, podczas gdy tryb razy 3 i razy 4 nie przynoszą już zauważalnych oszczędności. Dodatkowo prezentuję Wam tutaj odczyty w różnych trybach DLSS, takich jak równowaga, jakość czy najwyższa wydajność. Każdy z tych trybów wpływa nie tylko na jakość wyświetlanej grafiki, ale także na poziom zużycia mocy przez GPU, co przekłada się realnie na oszczędności energetyczne. Zapraszam teraz na test w kolejnej grze. Choć tytuł ma już swoje lata, wciąż potrafi być niezwykle wymagający i dać się we znaki niejednej konfiguracji. Tradycyjnie na początku pokażę Wam zastosowane ustawienia graficzne, a następnie krótki fragment rozgrywki. Na pewno zauważycie, że to moje pierwsze kroki w tej grze.
Teraz zapraszam do kolejnego testu. Będę w nim chciał sprawdzić, czy na mojej konfiguracji występuje tzw. bottleneck. Bottleneck w komputerach to wąskie gadło, sytuacja, w której jeden podzespół ogranicza wydajność całego zestawu. Na przykład mocna karta graficzna plus słaby procesor lub szybki procesor plus bardzo słaba karta graficzna albo wolna pamięć RAM czy dysk SSD HDD. Czyli ogólnie mówiąc, bottleneck to element, który stanowi najsłabsze ogniwo konfiguracji i przez to blokuje pełne wykorzystanie reszty sprzętu. Testy przeprowadzę w różnych rozdzielczościach, ponieważ przy wysokich ustawieniach większość obliczeń spoczywa na karcie graficznej. W moim przypadku jest ona dość mocna, dlatego ewentualny bottleneck powinien pojawić się dopiero w niższych rozdzielczościach, gdy większe znaczenie będzie miał procesor. Na pierwszy ogień pokażę Wam krótką rozgrywkę w grze Starfield w różnych rozdzielczościach. Będziemy szukać tutaj oczywiście bottlenecka. Teraz opowiem Wam, jak go zauważyć. W programie CapFrame X macie podgląd na ilość klatek na sekundę, czyli FPS. Jeśli na przykład pomimo zmniejszenia rozdzielczości w grze ilość klatek na sekundę nam nie wzrośnie, można przypuszczać, że procesor nie nadąża z dostarczaniem danych do GPU. Dobrym wskaźnikiem jest też parametr GPU Busy Deviation. Jeśli widzimy niskie odchylenie, np. od 0 do 5%, GPU pracuje stabilnie i w pełni wykorzystuje swoje możliwości. Wtedy raczej nie ma bottlenecka CPU. Wysokie odchylenie, np. od 10 do 20% i więcej, oznacza, że obciążenie GPU skacze, bo procesor nie jest w stanie dostarczyć mu danych w równym tempie. To typowy sygnał bottlenecka CPU. Yes, it has. That mine on Bendy, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contracted. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That's right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal, and no Barrett, not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? That's fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you ever again. That's why I like you, man. All business. The scanners on the frontier are recording a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. W grze Starfield, którą widzicie na ekranie, wygląda na to, że bottleneck nie występuje. W niższej rozdzielczości 2K odnotowujemy wzrost liczby klatek na sekundę, a parametr GPU Busy Deviation pozostaje niski i stabilny. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała w innych grach.
Yes, it has. That mine on Bindi, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bindi? Kazal. And no Barrett. Not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? That fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you, ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Barrett? Just like the emergency drill. Go, go! Barrett was being followed. Now that was some Every fun. time. You dug up the art. You're coming with me to come. Marvelous. Oh no, Barrett. All right. How about soon as he... Fine. Get out of here. Just go. Well, now that... Vasco? Indigo. Oh, and hey, take... Teraz przechodzimy do kolejnej bardzo wymagającej gry pod względem grafiki. Przygotowałem testy w rozdzielczości 4K, 2K oraz Full HD, czyli 1920 na 1080 punktów. W tym przypadku zauważymy interesującą sytuację. W rozdzielczości 4K liczba klatek na sekundę jest wyższa niż w niższych rozdzielczościach, co wyraźnie wskazuje na bottleneck po stronie procesora. Szczególnie można to zauważyć w rozdzielczości 2K.
Kolejną grą w moim teście jest Red Dead Redemption 2. Testuję ją w rozdzielczościach 4K i 2K i muszę przyznać, że mój komputer radzi sobie świetnie. W tym przypadku bottleneck nie występuje. We're moving out! Follow me! Okay, gentlemen, listen up. All of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast now it's thawing, before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back. And that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Oh. Is Bill there? Yeah. Everyone ready? All right, let's head out. Okay, gentlemen, listen up. All of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep
lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Hey, have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast now it's thawing, before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith. Hey! Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. Ugh. We go back when I say we go Look out! back, and that's the end of it. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's... Ostatni test, który Wam pokażę, skierowany jest do osób tworzących materiały wideo w programie DaVinci Resolve. Wykorzystam do tego Puget Benchmark, który przeprowadza testy polegające na obróbce materiału wideo w różnych rozdzielczościach i z różnymi presetami. Na końcu testu pokażę Wam porównanie mojego komputera do innych komputerów, także znacznie mocniejszych.
Na tym ekranie możemy zobaczyć moją pełną konfigurację komputera wraz z otrzymanym wynikiem po pełnym teście. Teraz możecie zobaczyć wyniki testów dla różnych konfiguracji. W ten prosty sposób możemy porównać wydajność różnych komputerów. Dodatkowo na stronie firmy odpowiedzialnej za benchmark możemy zestawić nasz komputer z wynikami innych użytkowników z całego świata, którzy udostępnili swoje testy w centralnej bazie danych. Za chwilę pokażę Wam komputery o konfiguracjach zbliżonych do mojej, a także porównam się do mocniejszych. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy. Mówił do Was Tomek z kanału Topka PC. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!